Cześć wszystkim, razem z Brusem poruszymy temat użycia noża w nadchodzącej serii nagrań, czy bardziej dwóch seriach. Jedna seria będzie dotyczyła użycia w obronie koniecznej, czyli z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, które będą wpływały na taktykę użycia noża. No i drugie, no czysta walka nożem, użycie noża po prostu w walce, gdzie względy prawne, moralne, etyczne odkładamy zupełnie na bok. Interesuje nas tylko i wyłącznie skuteczność rozwiązywania tego typu sytuacji, tak? Czyli jakiś tam, powiedzmy, sytuacja pojedynkowa na śmierć i życie, tak? Tego typu elementy, chociaż jest pewne pole, gdzie to się będzie zazębiało, bo w obronie koniecznej też niestety, ale może się zdarzyć sytuacja, gdzie rozwiązania czysto taktyczne, bez wpływu ani etyki, ani uwarunkowań prawnych, no będą pożądane wręcz, tak? O czym funkcjonariusz zaświadczy, że tak może się zdarzyć, tak bywa. W prezentacjach będziemy używać noży na razie tego z mojej autorskiej linii noży wykonanych przy współpracy, znaczy wykonanych przez Forged Blades, natomiast zaprojektowanych przy współpracy z nim. Oczywiście miałem dużo koncepcji, dużo pomysłów, ale oni też tam parę korekt wprowadzili. To jest finalny model koncepcyjny. Finalny model, pierwszy model sprzedażowy będzie się troszeczkę różnił od tego. Fałszywe ostrze będzie wyprowadzone troszeczkę niżej, będzie bardziej troszeczkę przypominał strzałkę. Parę zmian kosmetycznych będzie, ale generalnie to będzie to. Stal Udeholm-Sleipner, udarność, czyli odporność na uszkodzenia mechaniczne 3 razy większa niż przeciętnie używanej stali przez topowe marki producentów noży do produkcji właśnie ich narzędzi. Także no generalnie noże najlepszych firm tym możecie zastrugać jak ołówek. Tak to wygląda, tak? Także szczegóły na moim Facebooku, ceny w przedsprzedaży dużo taniej, a później sprzedaż normalna. Dobrze, poruszamy najpierw obronę konieczną, bo to jest taki najbardziej temat nas interesujący i mający największy wpływ na Was i mogący mieć największy wpływ na Was. Że w sytuacji, w której się znajdziecie, będziecie musieli użyć noża, ale też użyć go w taki sposób, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. Pewne konsekwencje i tak będą, bo cokolwiek nie zrobicie, są jakieś tam uszkodzenia ciała. Które muszą nastąpić. Musi nastąpić procedura, więc będzie kontakt z policją, będzie kontakt z aparatem sądowniczym, tak mogę to nazwać? No. Będzie kontakt, bo będzie musiało być ustalone, co tam kurczę zaszło, tak? Bo osoby, które będą to oceniać, niestety nie były na miejscu zdarzenia i pewne rzeczy trzeba będzie ustalić. W tym miejscu oczywiście zapraszam na szkolenia, gdzie też uczymy o tym, jak opowiadać o tym, co zaszło. Tak? Nie chodzi tu o kłamanie, chodzi o to, że nawet jeśli zrobicie wszystko świetnie, modelowo, zgodnie z prawem, jeśli źle do tematu podejdziecie, to władujecie się w grube problemy. I może być tak, że faktycznie będziecie siedzieć za niewinność. A to chcemy zminimalizować. Więc mówimy też o tym, jak opowiadać o sytuacji, żeby tej drugiej stronie było łatwiej sobie wyobrazić, co tam zaszło, bo ich nie było. Tak? Żeby przekaz był jaśniejszy i dokładniejszy. Tym się będziemy zajmować. Dobrze. Realia ataku nożem. Realia ataku nożem, jak wyglądają? Dystans, realia w ogóle napaści, tak? Zwłaszcza z użyciem noża. Jeśli byście stali się ofiarą napaści z użyciem noża, to jest jeszcze gorsze. Natomiast realia napaści wyglądają takie, że jeśli nie znacie sygnałów wstępnych ataku, kiepsko obserwujecie, to będą Was dotyczyły te realia napaści, czyli blisko 80% jest właśnie na takim dystansie, metr i mniej. Dlaczego na takim dystansie? Bo mogę swobodnie go trafić, tak? Jeśli poprowadzę odpowiednią sytuację, to on z tym nic nie będzie w stanie zrobić, tak? Czy ma broń, jakąkolwiek, pistolet, nieważne jak szybko dobywa, ja robię jeden ruch i on bardzo prawdopodobnie, że leży, a on w pierwszym ruchu dopiero jak jest bardzo szybki, to dopiero zacznie dotykać narzędzia, tak? Więc to jest problem.
Więc na te tematy trzeba uważać. Natomiast kiedy możemy użyć noża w obronie koniecznej? W prawie funkcjonuje coś takiego jak odpowiedniość naszej reakcji. Nie ma to nic wspólnego z tym, czy on ma nóż, czy nie ma noża. Tylko chodzi o poziom prezentowanego wobec nas zagrożenia. Jeśli jestem drobną kobietką i napada mnie duży, rosły mężczyzna, jest niemożliwym, znaczy to jest widoczne gołym okiem, nawet mężczyzna tych rozmiarów, tych samych rozmiarów, jest prawie niemożliwe, żeby się kobieta obroniła. Jeśli jest większy jeśli jest większy, bo nawet przy podobnym rozmiarze będzie silniejszy, jeśli jest do tego jeszcze większy, więc będzie jeszcze większa dysproporcja siły, nie ma kompletnie żadnej szansy. Żadnej. Musi, co dopuszcza nasze prawo, skorzystać z narzędzi, z wszelkich dostępnych środków, aby obrona była skuteczna. Oczywiście, jeśli jestem drobnym mężczyzną i tu do mnie podbija taki ktoś, też będzie to usprawiedliwione, tak? Oczywiście w pewnych okolicznościach, tak jak mówimy, musi być odpowiedni poziom zagrożenia, tak? Bo jeśli, tak jak uczą mistrzowie, eksperci samoobrony, on przyjdzie i mnie tylko popchnie i co tam, i ja nagle wyciągam nóż, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 17, on leży, a ja go jeszcze pakuję. Nie, to nie przejdzie i niezależnie jak świetnie będziecie się tłumaczyć, to nie przejdzie, nie? Więc tego też uczymy. Jeśli jest taka sytuacja, nie możemy się wycofać, przypominamy procedurę, zaglądamy do nagrania, tak? Pozycja nieagresywna, pozycja bezpieczna, bo to dla mnie stanowi gardę, mogę się zasłonić, w razie czego mogę uderzyć, mogę przytrzymać jego rękę, wyprowadza uderzenie na przykład, hop, i już jest tak? Cała rozmowa to też jest w innych nagraniach, tak? Jest większy, silniejszy, widzę, że nie mogę uciec, gdzieś się znajduję, nie wiem, powiedzmy przyparty do muru, albo właśnie siedzę sobie, dubię sobie w swoim garażu, w swojej komórce pod wiatą i nagle wchodzi taki typ, nie mam gdzie uciec. Może już trzymam w ręce nóż, bo coś tam strugałem, coś przygotowywałem, tak? Może mam ostrze z mojej autorskiej linii, po prostu lubię je mieć przy sobie i bawiłem się innym narzędziem, tak? Robiłem coś innego, coś układałem. Wchodzi, sytuacja się zaognia, robi się niebezpiecznie, prośby o wyjście, o opuszczenie nie skutkują, tak? Zaczyna się napaść, muszę się bronić, przegrywam. Tłucze mnie na przykład dogniecionego do ściany, dogniata mnie do ściany, tłucze mnie, ja się zasłaniam, nie przetrwam, jest większy, wyciągam ostrze, najbezpieczniej co w pierwszym momencie, bo przypominam, jeśli jesteśmy w takiej komórce, możliwe, że mamy tu poinstalowane kamery własne, ale najczęściej nie mamy, nie? Więc staramy się to rozwiązać z dużym zakładem w drugą stronę, więc tłucze mnie i co ja robię? Muszę wykorzystać przede wszystkim narzędzie, bo to jest obrona konieczna, czyli zrobić tylko to, co konieczne, by się obronić, by się uwolnić, by być bezpiecznym, a nie to, co konieczne, żeby wygrać. Czasami znaczy to samo. Więc wyciągam ostrze i nie ładuję go od razu. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze po nogach i tutaj i raz. Nie, bo nawet jak nie ma kamer, to będzie widać skalę obrażeń. Nie przejdzie. A mało kto jest taki, że został dźgnięty 6 razy w bebechy, po rękach, po nogach, a jeszcze dalej mnie atakuje, ja dalej muszę się bronić. Tak, no to kolejny ukłon do mistrzów samoobrony. Więc tu nie zasłania, tu robi. Wykorzystuje przede wszystkim najpierw cięcia po kończynach i nie po wewnętrznej stronie kończyn, raczej zewnętrzne, tak? Bije mnie, zasłoniłem się, tak, zostaw mnie i po czym? Odwrócę sobie, na wszelki wypadek będę patrzył na Was, więc mogę nie wyczuć. Tutaj jest jeszcze fałszywa krawędź, jest jeszcze nie zaostrzona. W wersji finalnej będzie od połowy będzie ostra właśnie do tego, że czasami nie idzie odwrócić ręki, albo jest to kłopotliwe i tylko w ten sposób tutaj. Blisko są kości, będzie to bolesne, są ścięgna, więc jego ręka trochę będzie gorzej funkcjonowała, zasłaniam się
i jest tylko tutaj, hop, ciach, odpycham, wybiegam, ratuję się, robię to, co konieczne, by się obronić, by być bezpiecznym, bo pamiętajcie, mówimy o obronie koniecznej, tak? Może nawet zamykam garaż za sobą. Albo komórkę. Może zamykam, tak? Może zamykam. Także tu dalsze postępowanie też jest w innych nagraniach. Przynajmniej taki ogólny rys. Tu No. jest dużo, zależy od sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele zmiennych, poruszamy tylko użycie noża, także musicie o tym pamiętać, więc to jest scenka, którą poruszyliśmy. Oczywiście, no widzimy, dużo było gadania. To jest pierwsze nagranie z serii. Tutaj powtarzamy dużo elementów, o których już mówiliśmy w innych nagraniach, ale dlatego, że jest pierwsze, no to Ogólne robimy to założenia pokrótce. wyjaśnione. Tak, To, dlaczego co tak, a nie najważniejsze. inaczej. To co najważniejsze. Dobrze, także Ude Holm Sleipner, noże z mojej autorskiej linii, z mojego autorskiego projektu, wykonanego przy współpracy i przez Forged Blades. Pozdrawiam chłopaków, ekipa nieziemska. Możecie u nich sobie zrobić, zamówić swój własny projekt, dogadać się i stworzyć sobie taki, jaki Wam odpowiada. Nie odpowiada taki z wielu względów. Jeśli nie uda nam się złapać z kółkiem, jest konieczny wtedy jelec, żeby przy trafieniu na coś twardego, na coś opornego, co jest bardzo częste, paluchy nie zjechały po ostrzu, bo są to bardzo częste obrażenia przy kuchenniakach, których klinga nie jest wyprowadzona w ten sposób. Wielu jest, ale wielu jest równo z chwytem albo niewiele bardziej i są rany cięte palców dłoni, więc to jest problematyczne. Kółko jest ułożone w linii właśnie po to, nie tak jak jest klasycznie, że wychodzi tutaj, jest zagięte. Troszkę gorzej się trzyma, mając palec w kółku, ciutkę mniej wygodnie, natomiast bardzo często się zdarzy tak, że złapiecie go bez kółka, wyciągniecie szybko, po prostu hop, wyciągam, nie złapałem w kółku. Dzięki temu jest go w tej pozycji wygodniej trzymać, bo inaczej byłoby tak, tu mam dociśnięte, tu mam otwarte i ten chwyt wygląda w ten sposób. Jest to mniej wygodne, mniej poręczne i zwiększa się ryzyko utraty narzędzia, tak? Także tak, jest jeszcze wiele rzeczy, będziemy przybliżać to narzędzie. Zapraszam na posty na Facebooku, możecie zobaczyć wszystkie warunki, jeśli chcielibyście stać się właścicielami tego narzędzia, bo przy tej wytrzymałości materiału samym ostrzem możecie podokręcać sobie śruby i ono wytrzyma, zachowa ostrość. Panowie przerąbywali tym stalowe płaskowniki, po czym orali kartkę albo sobie golili zarost. Niesamowite właściwości w bardzo, bardzo, bardzo przystępnej cenie. Dobra, to tyle. Zapraszamy na następne spotkanie. Już nie będą takie długie, bo tutaj mieliśmy poruszone wszystkie te elementy, także będzie troszkę marketingu, to na pewno, ale z korzyścią dla Was, bo narzędzia są fenomenalne. I więcej sosu, uwolnienia z chwytu przy obronie koniecznej i inne taktyki. Także do zobaczenia. Rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni zawsze.